freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, jak wiecie, wyszedł nowy dowódca, Filip II. Długo czekaliście pewnie na ten filmik, bo to już od soboty mamy informację, że on jest. Ja troszeczkę musiałem tutaj przeczekać z niektórymi rzeczami, też chciałem się o nim troszeczkę więcej dowiedzieć, spojrzeć na to z innej strony i też chciałem zobaczyć, jak ten dowódca się prezentuje. No i będę ukrywał, że ten dowódca moim zdaniem będzie naprawdę niezły. Co tu najważniejsze było dla mnie, jeżeli chodzi o tego dowódcę, gdy go wrzuciłem na pierwszy rzut oka, to że dostajemy nowy leadership, który jest naprawdę niezły. I słuchajcie, ten nowy leadership ze supportem, on naprawdę może dużo zdziałać w open fieldzie. I uważam, że to jest dla takich typowych graczy spenderów, czyli graczy, którzy będą inwestować w dowódców, którzy no, są po prostu nieźli. Jak sami wiecie, leadership w ostatnim czasie troszeczkę podupadł, bo jak sobie popatrzymy sobie tutaj na innych dowódców z leadershipu, posortujemy sobie sam leadership przywódco, no to poza Herakluszem, który jest bardzo dobrym dowódcą na garnizonie jako ten drugi dowódca, gdzie mamy Etelfredę, którą gdzieś tam wykorzystujemy, no to jeszcze Trajan gdzieś tam jest zgrywalny, no i Gingsuin, YLS, ale oni są, wiecie, Trajan gdzieś wykorzystywany to w OPF, gdzie mamy 6-7 marszy, żeby fajnie zbufować, wiadomo, resztę marszy, a tu wychodzi nam dowódca, który no jednak troszeczkę idzie w coś, mi się zdaje, tak personalnie jak przerzuciłem, troszeczkę w coś innego. To będzie dowódca, który tam, wiecie, używany gdzieś w open fieldzie i to jest, mi się zdaje, że to dowódca bardziej pod graczy high spender, czyli pod krakenów. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że jest to dowódca, który może być totalnie OP i naprawdę może się super sprawować i możecie powiedzieć, o kurde, to jest ten dowódca, ja go będę musiał brać. No dobra, no ale pytanie, czy jak jesteście wellami, czy chcecie zainwestować troszeczkę więcej pieniędzy, czy naprawdę on jest tak wam potrzebny? Czy on tam sobie też daje wersji garnizonu jakoś radę? Bo też mnie takie pytania dostawałem. No wiecie co, nie, to jest dowódca moim zdaniem bardziej, który jest typowo taki typowy support, właśnie jak tu jest zaznaczone. I to jest dowódca, który będzie pierwszym dowódcą raczej i właśnie jego ponoć bardzo fajnie można zestawić albo z Ashurbanipalem, albo z Huo, czy przepraszam, nie z Huo, tylko z Nevskim, albo na przykład widziałem opcję z Scipio Prime'em, widziałem też z Williamem. No, jest parę kombinacji, które ten dowódca naprawdę może sobie zgrać, a może jakoś Trajana tam się gdzieś rzuci jako drugiego. To jest dowódca, który no, robi fajne AOE i robi swoje. No i popatrzcie, tutaj 5 najbliższych friendly tropes dostaje 10%, jakby tak powiedzieć, mniejszego for next 2 seconds to ups to 5 nearby allies or friendly tropes, increase commander extend less 10%, czyli mamy taką damage redukcję 10% i damage bonus 20%. To jest, wiecie, duży buff, to naprawdę mocny buff tego dowódcy. Tu mamy już, jakby tak powiedzieć, kolejną opcję, czyli kolejnych, jakby tak powiedzieć, talenty. Sarisa to już mamy, popatrzcie, 35% kawalerii, 35 infantry, 35% arch speeda i march speeda 20%. League of Corinth jest to, gdzie ona dwa różne typy danych jakby dowódców rzuci 15% march speeda lub też 15% tam damage redukcji lub też dostanie 30% damage, jeżeli to będzie jeden dowódcy jednego typu. Więc to jest kolejny buff. Ja tutaj miałem jeszcze, wybaczcie, mam otwarty, tylko nie wiem, czy to mam. Mam. Tak. Gdzieś mi umknęło to, więc musicie mi wybaczyć. Conqueror of Haranat, kolejne talenty. I popatrzcie, tutaj mamy tak. 10% szans to defend damage na 3 targety, koło 80 damage factor, czyli direct damage factor 800 może. I oprócz tego rage reduction 100%, tak, 100% redukcji rage'a
No to jest kolna mężczyzna, ale to też na 3 targety jest z tego tutaj wychodzi. No to jest taki dowódca właśnie, coś co zastępuje moim zdaniem w tym momencie Trajana. Nie wypuścili bardzo dobrego dowódcę. Już nie mówię o ekspertyzie. Where is commander unit active skill, they have 40% szans na active second time. Na użycie jeszcze raz całego, wiecie, palety swoich buffów. To jest naprawdę dużo. To jest bardzo moim zdaniem dobry dowódca, jeżeli chodzi o taki, wiecie, szósty powiedzmy, 6-7 marsz nazwijmy to, gdzie on po prostu w tym momencie może być sparowany z większością właśnie fajnych dowódców. Tak wygląda jego AOE, kiedy się tutaj na przykład wybijemy i on, wiadomo, buffuje wszystkich. To jest dla graczy typowo, którzy chcą cisnąć pod typowy open field. I ja uważam, że jest to dowódca, który dla spenderów jest must have. Bez dwóch zdań. To jest dowódca, który jest moim zdaniem must have i jego powinniście po prostu wtedy, że ktoś jesteście spenderami, dużo wydajecie i chcecie mieć ten 6 marsz w tym, to powinniście go mieć po prostu. Takie jest moje zdanie. I to jest właśnie coś, co chyba zastępuje Trajana. Nie mieliśmy tego długo, a to jest coś, co zastępuje Trajana. Ja wam mówiłem, że go można bardzo fajnie zesparować z Ashurbanipalem. No i rzeczywiście jest trochę w tym racji, bo jeżeli tam wrzucimy dany typ łuczników, wiecie, że to mamy te buffy, które nam wrzucają, no to ten Ashurbanipal jest naprawdę fajną opcją. Mam tego tutaj. Wiadomo, że odbije na 5 różnych targetów. Mamy tutaj oczywiście te premie do łuczników. Mamy też tutaj te obrażeń do umiejętności. Czy to jest dowódca pod rally? Od razu mówię, że raczej nie. Można gdzieś pokombinować z nim w garnizonie jako ten drugi. Może to było coś pasowało, ale wątpię. Jeżeli chodzi o wybranie z Ashura, czy procent mniej płacowych obrażeń, no to jest wiecie, przy rally Ashura, więc to takie nie jest ważne, ale piąta tutaj skill, jego łucznicy, wszystko jakbyśmy na przykład puścili Ashura jako drugiego, prawda, do tego dowódcy, który wyjdzie, no to może nam dawać duże znaczenie. Tylko od razu mówię, że ten dowódca, czyli Filip II, dobrze było, że miał bardzo dobry gear z leadershipu. Dlaczego? Chodzi o to, żeby on był jak najbardziej wytrzymały w open fieldzie. Bo w tym momencie, mając takiego dowódcę jako 6, on wam buffuje wszystkie marsze i to naprawdę robi dużo więcej niż Trajan. Można tam próbować, wiadomo, wrzucić go z Trajanem. Nie wiem, nie testowałem tego nigdy i nie wiem, czy to by miało sens, ale jest taka może z Mulan. No ale tutaj widzicie, niektórzy jak popatrzy na internecie mówią, o, wrzucimy go do Ashura, wrzucimy go, czyli wrzucimy mu Ashura, wrzucimy mu tam Liu, wrzucimy mu tam Scipio, Williama Wallace'a także. I wiesz, ludzie kombinują i naprawdę mi się zdaje, tutaj jest naprawdę dużo fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o tego nowego dowódcę. I jest jak najbardziej grywalny. Czy on będzie w tierze A lub też S? No słuchajcie, to jest bardzo dobry dowódca, nie? To jest po prostu dowódca, który jest dla tych spenderów, bez dwóch zdań. I czy taki pospolity gracze jak my, możemy tutaj w niego jakby inwestować? Mi się zdaje, że nie. Mi się zdaje, że nie ma sensu tutaj w niego inwestować, jeżeli nie jesteśmy już jakimiś tam dużymi welami. No, tak jest moje zdanie. No, bardzo dobry dowódca, a jest bardziej po prostu, wiecie, dla tych mocniejszych graczy, bo jak dobrze wiecie, Trajan z biegiem czasu już odchodził do Lamusa, a tutaj Philips prawdopodobnie troszeczkę namąci w tej mecie, powiedzmy 6-7 marszy. Moim zdaniem to będzie pewne, że coś takiego się stanie. Tym bardziej, że on może być bardzo OP. No i jeszcze jedna rzecz, jego też możemy, wiadomo, wykorzystać do buffowania przy DPS-ie, kto zdobywa szybciej bramę. Jego można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Z chęcią go przetestuję na kanionie. Ciekawe, czy na kanionie będzie to dostępny za niedługo w grudniu, ale przypuszczam, że tak. Jeżeli tylko będę miał go gdzieś tam otwartego, no to z chęcią z niego, po prostu z chęcią go sprawdzę, nie? No i chyba, jeżeli to jest leadership w tym, to mi się zdaje, że on będzie chyba dostępny w kole. Mogę się mylić, ale mi się zdaje, że on w kole będzie dostępny. Ale chociaż z drugiej strony też go można rzucić do MG. No ciężko mi jest teraz powiedzieć, bo w kole też trafiają się czasem liderzy, prawda? Przywódcy. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Trzymajcie się, do zobaczenia, subujcie, lajkujcie, komentujcie, pchajmy to cały czas do przodu. Elo.